Cześć, dzisiaj test spawarki półautomatycznej MiG-200 HD firmy Sherman. Zapraszam. Spawarka służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA elektrodą otuloną, TIG Lift oraz MIG-MAG w trybie synergicznym i manualnym. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG-MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych, jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu spoolgun, zamontowany w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Regulacja indukcyjności pozwala na lutospowanie cienkich elementów ocynkowanych. Wbudowany układ synergiczny pozwala dobrać parametry spawania mniej doświadczonym użytkownikom. Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Spawarka posiada wbudowane automatyczne funkcje Hot Start i Anti-Stick wykorzystywane przy metodzie MMA. Funkcja Hot Start działa w momencie zajarzenia łuku, powodując chwilowe podwyższenie prądu spawania ponad wartość ustawioną przez spawacza. Hot Start ma na celu zapobieganie przyklejania elektrody do materiału i jest dużym ułatwieniem podczas zajarzenia łuku. W przypadku spawania drobnych elementów zalecane jest wyłączenie tej funkcji, gdyż może powodować wypalenie materiału spawanego. Funkcja Anti-Stick obniża prąd spawania do wartości minimalnej w momencie, gdy nastąpi przyklejenie elektrody do materiału spawanego. Ułatwia to oderwanie elektrody od materiału spawanego oraz zabezpiecza spawarkę przed uszkodzeniem. Parametry techniczne. Napięcie zasilania 230V 50 Hz, maksymalny pobór mocy 6,6 kWA, znamionowy prąd spawania, cykl pracy MIG 200 A 45%, MMA 180 A 60%, TIG 180 A 60%. Znamionowe napięcie w stanie bez obciążenia 65V, średnice szpul z drutem 100 mm i 200 mm, maksymalny pobór prądu MIG 33 A, MMA 33 A, TIG 24 A, masa 10,5 kg, wymiary 450 mm na 210 mm na 330 mm, stopień ochrony IP21, czyli tak jak wspomniałem, przeznaczona spawarka jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zakresy regulacji parametrów: prąd spawania MIG od 30 do 200 A, MMA od 20 do 180 A, TIG od 20 do 200 A. Napięcie spawania MIG 15,5 do 24V, prędkość podawania drutu od 2 do 15 metrów na minutę, ustawienie indukcyjności od 1 do 10. Parę słów wyjaśnienia na temat cyklu pracy. Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 45% oznacza, że po 4,5 minuty pracy urządzenia jest wymagana 5,5 minutowa przerwa. Cykl pracy 60% oznacza, że po 6 minutach pracy urządzenia jest wymagana 4-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, że urządzenie może pracować w sposób ciągły, bez przerw. W zestawie podstawowym wraz z urządzeniem dostajemy uchwyt do spawania metodą MMA, uchwyt masowy oraz uchwyt do spawania metodą MIG-MAG. Ja zakupiłem urządzenie z dodatkowym zestawem do spawania, w skład którego wchodzą butra 8-litrowa mieszanki argonu, dwutlenku węgla, drut o średnicy 0,8 mm, szpula 5 kg, reduktor do butli, 2 razy dysza gazowa, 6 razy końcówka prądowa, 1 spray antyodpryskowy, rękawice spawalnicze oraz wężyk gazowy z opaskami. Panel sterowania,
gniazdo zdalnego sterowania uchwytu Spulgan, gniazdo uchwytu MIG, wtyk zmiany polaryzacji, gniazdo plus, gniazdo minus, wyłącznik zasilania, przewód zasilający, kruciec przyłącza gazu osłonowego, wentylator, trzpień szpuli z drutem, przełącznik uchwytu Spulgan, podajnik drutu dwurolkowy. Dodatkowo na wewnętrznej stronie pokrywy mamy skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów. Zespół wyświetlaczy. Wyświetlacze wskazują wartości parametrów. Lewy wyświetlacz wskazuje napięcie spawania, indukcyjność lub numer zestawu zapamiętywanych, zapisywanych parametrów. Prawy wyświetlacz wskazuje prąd spawania. Jeżeli wyświetlany parametr miga, oznacza to możliwość jego regulacji przy pomocy pokrętła. Przycisk wyboru metody spawania. Przycisk służy do wyboru metody spawania. Krótkie wciskanie przycisku powoduje zmianę metody. Zapalona dioda wskazuje aktualnie wybraną metodę spawania. Podczas spawania metodą MIG wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy spowoduje powrót do parametrów początkowych. Przycisk regulacji indukcyjności, ładowania ustawień. Krótkie wciśnięcie przycisku spowoduje przejście do regulacji indukcyjności przy pomocy pokrętła. Po ustawieniu żądanej wartości należy ponownie wcisnąć przycisk lub poczekać około 3 sekund. Wciśnięcie przycisku przez około 3 sekundy spowoduje przejście do trybu ładowania zapisanych wcześniej parametrów. Na lewym wyświetlaczu zacznie migać numer zestawu parametrów, który zostanie załadowany. Zmiany numeru można dokonać poprzez obrót pokrętła. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje załadowanie parametrów. Pokrętło, przycisk regulacji. Pokrętło służy do regulacji parametrów spawania. Obrót pokrętłem w lewo powoduje zmniejszenie, a obrót w prawo zwiększenie wartości parametru. Po wyborze metody MIG wciśnięcie pokrętła powoduje przejście pomiędzy regulacją napięcia i prądu spawania. Przycisk sterowania pracą źródła, zapisywania ustawień. Przycisk aktywny wyłącznie podczas spawania metodą MIG-MAG. Służy do wyboru trybu sterowania pracą spawarki, dwutakt-czterotakt oraz zapisywania ustawień. Krótkie wciśnięcie przycisku powoduje wybór trybu sterowania urządzeniem. Wybrany tryb sterowania potwierdzany jest zapaleniem się odpowiadającej mu diody. Wciśnięcie przycisku przez około 3 sekundy spowoduje przejście do trybu zapisywania ustawionych parametrów. Na lewym wyświetlaczu zacznie migać numer, pod którym zostanie zapisany aktualnie ustawiony zestaw parametrów. Zmiany numeru można dokonać poprzez obrót pokrętła. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje zapisanie parametrów. Istnieje możliwość zapisania 20 zestawów parametrów. Szybki wysuw drutu. Wciśnięcie przycisku w rękojeści uchwytu przez dłużej niż 3 sekundy powoduje szybki wysuw drutu. Wykorzystywany może być przy zakładaniu szpuli z drutem w celu szybkiego wprowadzenia go do uchwytu spawalniczego. Po upływie 6 sekund prędkość podajnika wróci do wartości standardowej. Przycisk Gas Test. Przycisk aktywny wyłącznie podczas spawania metodą MIG-MAG. Służy do sprawdzania wypływu gazu. Wciśnięcie przycisku powoduje rozpoczęcie wypływu gazu, jego zwolnienie zamyka wypływ gazu. Metoda MMA. Na początku podłączenie przewodów. Ja używam elektrod rutylowych najbardziej popularnych, czyli w moim przypadku podłączamy przewód masowy do plusa, a uchwyt rękojeści podłączamy do minusa. Spawanie elektrodą tym urządzeniem jest bardzo proste. Ja przyznam, nie spawałem jakieś paręnaście lat już tą metodą, aczkolwiek już pierwsza spoina wyszła mi bardzo przyzwoicie. Także myślę, że nawet amator, który nigdy nie spawał elektrodą, po paru próbach będzie w stanie pospawać tym urządzeniem. Funkcje Hot Start i Anti-Stick bardzo ułatwiają spawanie. Naprawdę delikatne stuknięcie elektrodą o materiał powoduje zajarzenie łuku i rozpoczyna proces spawania. Dodatkowo zdarzyło mi się parę razy przykleić elektrodę do materiału, ale odklejenie jej naprawdę też nie nastręcza większych problemów. Spawanie metodą MMA wymaga pewnej wprawy.
Podczas spawania następuje ubytek elektrody, więc musimy pamiętać o tym, aby prowadzić rękę wzdłuż spojny, jak również wykonywać ruch ręką w kierunku materiału, tak aby odległość między elektrodą a materiałem była stała. Spawanie metodą MIG-MAG. Montujemy szpulę z drutem na trzpień, zabezpieczamy, wprowadzamy drut do podajnika, wykręcamy końcówkę prądową z rękojeści. Tutaj użyjemy funkcji szybkiego wysuwu drutu inching, czyli wciskamy przycisk na rękojeści do momentu, aż pojawi się drut na wylocie w rękojeści. Przykręcamy końcówkę prądową. Montaż butli z gazem jest bardzo prosty. Zdejmujemy zabezpieczenie z butli, odkręcamy zawór butli na ułamek sekundy, tak żeby pozbyć się zanieczyszczeń. Montujemy reduktor na butlę. Do reduktora podłączamy przewód gazowy, który podłączamy z drugiej strony do urządzenia z tyłu urządzenia. Ustawiamy odpowiednią wartość przepływu gazu na manometrze. W moim przypadku ja ustawiłem około 13 litrów na minutę. Spawanie metodą MIG-MAG jest najprostszą metodą spawania. Metoda MIG-MAG jest to ta sama metoda spawania. Różnica w nazwie wynika z rodzaju użytego gazu. W metodzie MIG używamy gazów obojętnych takich jak argon lub hel. W metodzie MAG używamy gazów aktywnych takich jak dwutlenek węgla lub jego mieszankę z argonem. Sherman MIG-200HD jest urządzeniem synergicznym, czyli podczas doboru napięcia spawania, prąd spawania oraz odpowiadająca mu prędkość wysuwu drutu dobierane są automatycznie. Do tej funkcji mam jedno małe zastrzeżenie. Jest to moja subiektywna ocena. Według mnie prędkość podawania drutu przy ustawieniach synergicznych jest zbyt duża. Ja podczas spawania nie korzystam z ustawień synergicznych. Prędkość podawania drutu ustawiam ręcznie. Jeśli chodzi o samo spawanie, moim zdaniem jest super. Spojina wizualnie wygląda bardzo ładnie, przetop materiału jest dobry. Bardzo fajną funkcją jest regulacja indukcyjności. Dzięki tej funkcji możemy zmniejszyć ilość odprysków podczas spawania oraz funkcja jest bardzo przydatna podczas spawania cienkich elementów. Krótkie podsumowanie. Jakość spawania metodą MMA oraz metodą MIG i MAG określam jako bardzo dobrą. Spojina wizualnie bardzo ładna, przetop materiału bardzo dobry. Także w przypadku tych dwóch metod wszystko jest ok. Jeśli chodzi o spawanie metodą TIG, nie mam możliwości przetestować tej metody, aczkolwiek jest to tylko TIG lift, więc nadaje się tylko do spawania stali. Jeśli ktoś chciałby spawać aluminium, musi zaopatrzyć się w pełny TIG. Plus za dodatkowe funkcje, czyli w przypadku metody MMA anti-stick i hot start, w przypadku metody MIG-MAG możliwość regulacji indukcyjności. Ze względu na parametry urządzenie raczej do użytku hobbystycznego sprawdzi się w przydomowym garażu lub gdzieś w małym warsztacie. Myślę, że tak jak w moim przypadku urządzenie będzie służyło do spawania metodą MIG-MAG, a gdzieś tam w awaryjnych sytuacjach metodą MMA. Ja zdecydowałem się na zakup spawarki firmy Sherman z tego względu, że już posiadam jedną spawarkę tej firmy, użytkuję ją od około 3 lat i jestem z niej zadowolony. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, widzimy się następnym razem. Cześć!